Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu. Jesteśmy w aucie, bo jestem z Erykiem, jedziemy na zakupy. Trochę jesteśmy przeziębieni. Cieszę się, że w końcu możemy wyjść z domu, to znaczy, że ja mogę wyjść z domu, bo tak naprawdę od czwartku, a dzisiaj jest wtorek, czyli przez kilka dni nie wychodziliśmy w ogóle z domu, bo tak jak powiedziałam, jesteśmy przeziębieni, Eryk jest przeziębiony, ja i Dominik, czyli mój mąż, jak już wiecie, i siedzieliśmy cały czas w domu. Dzisiaj jest piękna pogoda, jest słonecznie, nie ma wiatru, także stwierdziłam, że jedziemy na zakupy. Zazwyczaj robimy zakupy w Lidlu, chodzimy na spacery, ponieważ mamy Lidl bardzo, bardzo blisko domu. Dzisiaj jedziemy do innego sklepu, jedziemy do Marksa Spencera, żeby kupić warzywa dla Eryka, ponieważ zaczynamy jedzenie stałych pokarmów. Eryk skończył 6 miesięcy 17 września, praktycznie sam siedzi, czasem potrzebuje pomocy, ale dobrze sobie radzi. Ma już 2 ząbki, 3 w drodze, potrafi sam łapać rzeczy, przekładać z rączki do rączki, wkładać do buzi, także uważam, że jest już gotowy. I jutro zaczynamy pierwsze jedzenie. Chcę zacząć od warzyw, zobaczymy jak mu pójdzie, a później wdrożymy owoce i jakieś inne produkty alergiczne. Zobaczymy, co będzie ciekawego w Marksie Spencerze. Planuję dać mu na śniadanie butelkę, mleko modyfikowane, a później na drugie śniadanie stały pokarm. Na drugie śniadanie z tego względu, że na pierwsze śniadanie bardzo mało je, a na drugie dość sporo, ma większy apetyt, dlatego też zdecydowałam się, że będę mu dawać stałe pokarmy na drugie śniadanie. Zobaczymy jak to pójdzie. Wiem, że oglądają mnie mamy z dziećmi, więc jeżeli macie jakieś rady co do wprowadzenia pierwszego stałego pokarmu, będzie mi bardzo miło przeczytać, ponieważ jak wiecie, Eryk jest moim pierwszym dzieckiem i nie mam żadnego praktycznego doświadczenia. Ruszamy w drogę do sklepu po pierwsze produkty stałe dla mojego syna. Op. Op. Rączka. I druga rączka. Chciałam wziąć to organiczne awokado, ale nie ma, więc wezmę chyba to. Tutaj są produkty, które kupiliśmy w Marks & Spencer. Ginger shot dla Dominika, taki duży, ale można sobie dozować. Organiczne banany, pomidory, awokado, organiczne słodkie ziemniaki, organiczne brokuły, jogurt grecki i chleb na zakwasie. Za to wszystko zapłaciłam 18,45 funtów brytyjskich. Dzisiaj na obiad mam lasagne, o tutaj taką wegetariańską z tofu i pieczarkami. Ukroiłam sobie taki malutki kawałek, jest to mały talerz, więc taki mały kawałek mam. Mam straszną zachciankę na chleb na zakwasie z pomidorami, dlatego kupiłam sobie w Marks & Spencer. I zaraz jak tylko zjem lasagne, to zrobię sobie kanapeczkę z pomidorkiem i masełkiem. Dziwna zachcianka, wiem, ale taką mam. Przepraszam Was, że mówię przez nos, ale tak jak powiedziałam, jestem przeziębiona i mam okropny katar. Do sklepu jechałam tą samą drogą, którą jeździłam do pracy. Jeździłam, bo oczywiście teraz jestem na macierzyńskim i było sobie miło przypomnieć te chwile, kiedy jeździłam do pracy codziennie. Oczywiście cieszę się, że jestem na macierzyńskim, że mam syna
i że w ogóle mam taką możliwość wzięcia urlopu macierzyńskiego, bo wiem, że niektóre kobiety nie mają możliwości, tym bardziej wiem, że w niektórych krajach 3 miesiące po urodzeniu dziecka trzeba wracać do pracy. Eryk ma już 6 miesięcy, tak jak wspominałam wcześniej w tym filmiku, a ja mogę być na macierzyńskim. Wiem, że w Polsce macierzyńskie jest dużo dłuższe niż w Anglii. Jeżeli będziecie chcieli, to opowiem Wam kiedyś, jak wygląda macierzyński tutaj w Wielkiej Brytanii. Niestety nie jest on tak długi i nie jest on aż tak kolorowy, jeśli mogę powiedzieć, jak w Polsce. W Polsce dużo kobiet narzeka, ale jeżeli opowiadam moim znajomym, moim koleżankom, które mają dzieci, czy są na macierzyńskim, bądź też są w ciąży, jak wygląda macierzyński w Anglii, to jednak twierdzą, że w Polsce nie jest tak źle. W Anglii też nie jest tak źle, ponieważ wiem, że we Francji na przykład jest dużo ciężej, także nie ma co narzekać. Tak jak już wspominałam, jutro zaczynamy z Erykiem pierwsze jedzenie stałego pokarmu. Zobaczymy, jak nam pójdzie, czy w ogóle będzie zainteresowany jedzeniem. Mój plan jest taki, że chcę mu podawać codziennie inne warzywo bądź inny owoc. Raz w tygodniu będę podawała mu jeden alergen. Mój plan na ten tydzień jest podanie mu jogurtu greckiego i zobaczymy, czy jest on uczulony. Będę obserwowała. Mam oczywiście nadzieję, że nie jest uczulony, także nie będę nawet myśleć, co zrobię, jeżeli będzie uczulony. Odpukać. Nie będzie uczulony na pewno. Nie będę się rozgadywać, po prostu Wam pokażę, co zdecydowałam się podać Erykowi do jedzenia. Pokażę Wam, jaki uroczy zestaw kupiłam Erykowi do jedzenia, talerzyk i miseczkę. O takiej, to jest miseczka i talerzyk. Oczywiście bambusowe. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj, tak jak już powiedziałam, rozpoczynamy rozszerzanie diety. Ja tutaj już przygotowałam talerzyk dla Eryka z brokułem i przygotowałam też talerzyk dla siebie, żeby widział, że ja też jem. Będę mu pokazywać, mam nadzieję, że to ułatwi cały proces. Wszystko gotowe, czekamy na degustatora. A oto, co pozostało po jedzeniu. Brokuł na pewno nie będzie faworytem i na podłodze też mamy. Dzisiaj na obiad, w ogóle to chyba będzie vlog o jedzeniu. Dzisiaj na obiad robię makaron z sosem z grzybów leśnych. Kilka dni temu kolega pytał się, czy nie chce grzybów, bo zbierał w lesie i zrobiłam sobie sos, ususzyłam sobie grzyby i razem z Dominikiem zrobiliśmy też przetwory. Tutaj mam taką ranę, to jest pamiątka od Eryka, który mnie udrapał. Oczywiście moja wina, bo nie obcięłam mu paznokci. O, tutaj mam ten sosik, mam 2 takie słoiczki, tak mam piękny bałagan w lodówce. Mam sos, ale nie mam makaronu, więc muszę pójść do sklepu, pewnie wezmę Eryka i zrobimy sobie mały spacer, chociaż nie wiem, bo jeszcze obydwoje jesteśmy przeziębieni, a pogoda jest taka średnia. Nie pada, ale jest dość ładno. Sosik grzybowy już mi się podgrzewa. Sos grzybowy jest z grzybów leśnych, uzbieranych przez mojego kolegę. Ja na grzybach za bardzo się nie znam, więc ufam mu, że wszystkie są jadalne. Dodam sobie jeszcze makaron i gotowe. Przepis na sos, tak jak większość przepisów, które robię, jest od Ania Gotuje. Podlinkuję go Wam w opisie tego odcinka. Można użyć oczywiście pieczarki zamiast takich zwykłych grzybów leśnych. Sos można sobie zapasteryzować, tak jak zrobiłam ja, zrobiłam go więcej i zapasteryzowałam do 2 słoików i teraz mam bardzo szybki obiad, gotuję tylko makaron, podgrzewam sos i wszystko jest gotowe. Ten sos jest również dobry do mięsa, na przykład mięsa z kurczaka albo wołowego, naprawdę świetnie się sprawdza, bo już próbowałam, to jest nie pierwszy raz, kiedy robię ten sos, naprawdę go polecam, tak jak powiedziałam, podlinkuję go Wam, jest szybki, świetny i tak się prezentuje mój makaron. Rozszerzenie diety dzień drugi, mamy awokado
Smakuje o wiele lepiej niż brokuł. Eryk jest zadowolony. Dobre jedzonko. Pyszne awokado. Pyszne. Tak wygląda efekt końcowy. Awokado smakuje mu o wiele bardziej niż brokuł. Brokuł nie będzie naszym ulubionym warzywem, prawda? Nie będzie, ale awokado jest smaczne, tak? Jutro będzie banan albo batat, jeszcze nie zdecydowałam. Zobaczycie za chwilkę w tym odcinku. Byliśmy z Erykiem na krótkim spacerze. Teraz położyłam go spać, ale właśnie patrzy na kamerę i nie jest on zainteresowany spaniem. Zobaczcie, przez przeziębienie w ogóle rozregulował mu się przez przeziębienie nie umiem powiedzieć tego słowa, rozregulował mu się sen i budzi się często w nocy, no bo wiadomo, ma zatkany nos, ma flegmę w gardle i przeszkadza mu to w spaniu. Także mam nadzieję, że za niedługo powróci do swojego normalnego stanu, że tak powiem. Dzisiaj miałam na obiad robić kurczaka z sosem Alfredo, tak jak już wspominałam Wam wczoraj, ale został mi makaron z wczoraj, więc dzisiaj nie muszę gotować, kurczak będzie jutro. Odgrzewam sobie właśnie ten makaron. Okej, muszę lecieć, bo Eryk płacze. Zobaczymy, czy uda mi się go uśpić. Nie za bardzo był zainteresowany spaniem, ale w końcu zasnął. Musi spać, żeby zregenerować siłę, bo wiadomo, jest przeziębiony, a najlepiej regenerujemy siłę podczas snu. Przepraszam za ten dźwięk, ale pralka jest włączona. Od dzisiaj zaczynam, to znaczy od dzisiaj i jutro jest dzień prania. Zawsze ustalam sobie takie dni, w które piorę. Zazwyczaj jest to jeden dzień, jeżeli jest lato, jeżeli jest ciepło, ponieważ mogę wywiesić ubrania na zewnątrz i wtedy one szybko wyschną, ale jeżeli jest pochmurny dzień, taki jak jest dzisiaj, to piorę zazwyczaj przez 2 dni, ponieważ mam pralko, suszarkę w jednym, więc włączam pranie, potem mi się suszy, kolejne pranie i znowu pranie się suszy. A rozmawiałam z panem, który kiedyś naprawiał mi pralkę i mówił, że pomiędzy praniem, znaczy pomiędzy praniami powinien być odstęp, powinna być minimum godzina odstępu, żeby pralka sobie odpoczęła. W jakikolwiek sposób to brzmi, ja się na tym nie znam, tak powiedział mi pan od naprawy pralki, więc ufam mu, chcę mieć moją pralkę jak najdłużej, więc robię takie odstępy, takie przerwy dla pralki. Jest już godzina 15:45, a ja jeszcze nie jadłam lunchu, nie jadłam obiadu, więc teraz będę jeść. Zapomniałam Wam dodać, że do tych grzybków, które wczoraj robiłam, bo tak jak powiedziałam, przepis Wam podlinkuję w opisie tego odcinka, ja dodałam jeszcze parmezan, ponieważ bardzo lubię, uważam, że jest troszkę lepszy ten przepis z parmezanem. W oryginalnym przepisie oczywiście nie ma tam żadnego sera żółtego, żadnego parmezanu, ale ja dodałam, bo lubię. Makaron mi się podgrzewa, więc mogę jeszcze chwilę do Was pogadać, bo nie będę nagrywać jak jem. Byliśmy z Erykiem na spacerze, tak jak powiedziałam, i byłam głównie po to, żeby odebrać moją receptę. Ale oczywiście zgubiłam mój Maternity Exemption Certificate, czyli taki dokument, który, w sumie dzięki któremu recepty od lekarza mam za darmo. Tak więc zgubiłam ten certyfikat i musiałam pójść do przychodni po kopię. Mają mi ją wysłać pocztą, więc muszę poczekać kilka dni i wtedy mogę odebrać moją receptę. Dzisiaj szef kuchni serwuje banana. Przykleimy talerzyk. Bardzo interesuje go pralka. Witajcie w kolejnym dniu rozszerzania diety Eryka. Dzisiaj Eryk jadł na śniadanie banana i zjadł go z ogromną chęcią. Wszystkie te kawałki, które mu pokroiłam, praktycznie zostały zjedzone. Jedyne, co
nie jest on zainteresowany braniem jedzenia do ręki. Staram się mu dać, żeby po prostu poczuł konsystencję, więc daję mu do ręki każde jedzenie, które podaję mu. Ale jeżeli daję mu jedzenie łyżeczką, to jak najbardziej chce. Oczywiście wiedzieliście, że brokuła niekoniecznie, ale banan i wczoraj awokado jak najbardziej zjadł, tak? Smakowało Ci? Także rozdabniam mu łyżeczką i po prostu podaję w taki sposób, wtedy zje i to dość sporo. Tak? Kupiłam sobie nowy mikrofon, testuję nowy mikrofon. Nie wiem, czy ja mam takie szczęście do mikrofonów, czy ogólnie te mikrofony tak szybko się psują. Fakt, kupiłam sobie wcześniej tanie mikrofony, bardzo tanie. Teraz zainwestowałam w troszeczkę lepszy mikrofon. Mam nadzieję, że ten posłuży mi trochę dłużej niż te ostatnie. Jest to mój 1, 2, 3, czwarty mikrofon. Fakt, jeden mikrofon wpadł mi do wody w Zurichu do jeziora, więc ten się w sumie nie liczy, bo to moja wina. Ale te dwa mikrofony zepsuły mi się bardzo szybko. Mam nadzieję, że ten zostanie ze mną na troszeczkę dłużej. Zamówiłam sobie ten mikrofon wczoraj około godziny 12 w południe i dostałam go o godzinie około 20. Fajne jest to w Amazonie, bo zamówiłam go na Amazonie, że zamawia się coś i można otrzymać to nawet w ten sam dzień. Oczywiście trzeba mieć Amazon Prime, żeby skorzystać z tej opcji, wiadomo. Ale naprawdę się opłaca, przynajmniej ja bardzo ją lubię i korzystam z tego bardzo często. Już Wam opowiadałam kiedyś w jednym z moich odcinków, że nieraz uratował mnie Amazon, ponieważ przyjechał do mnie znajomy niezapowiedzianie, a nie miałam materaca, więc szybko zamówiłam i miałam materac ten sam dzień. Także mój kolega miał na czym spać. Teraz ja zrobię sobie jakieś szybkie śniadanie, a potem się chwilę pobawimy, bo za godzinę Eryk ma swoją drugą drzemkę. Ja już po śniadaniu pobawiłam się z Erykiem, a teraz on już poszedł spać, a ja mam chwilę czasu dla siebie, chwilę relaksu. Mam jakieś 20-30 minut, bo tyle pewnie będzie spał. Nałożyłam sobie płatki pod oczy, jak widzicie. Nałożyłam sobie też olejek na twarz, trochę się świecę, widać. Zrobiłam sobie kawkę, moją ulubioną z masłem orzechowym, kubek Dominika. Mam nadzieję, że nie będzie zły, że mu go ukradłam na chwilę. Oczywiście Eryka mam na kamerze. Poczytam sobie książkę, którą pisze moja koleżanka i posłucham w międzyczasie muzyki. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak czytacie książkę, to równocześnie słuchacie muzyki. Ja tak mam, nie zawsze, ale zdarza mi się robić te dwie rzeczy jednocześnie. Przy okazji słuchania muzyki, pokazywałam Wam kiedyś, że kupiłam sobie nowe słuchawki w jednym z moich vlogów. To są te słuchawki, to znaczy to jest opakowanie na te słuchawki, a tutaj mam jedną z nich. One są świetne, są bardzo małe, dostosowane do akurat mojego ucha, bo ja mam bardzo małe uszy, o czym też już wspominałam. I te są świetne, są dopasowane, więc je zostawiam. Dźwięk jest też bardzo fajny, bateria wytrzymuje bardzo długo, one same się ładują w tym opakowaniu. Zaraz, jedną ręką ciężko się otwiera. To opakowanie się ładuje i jak wkładam słuchawki, to przy okazji te słuchawki też się ładują. Także jest to bardzo fajna opcja. Oczywiście znalazłam te słuchawki, które zgubiłam. Były one w jednej z moich torebek, ale jednak zostawiam te, bo są trochę mniejsze. Te stare słuchawki jednak nie całkowicie mieszczą mi się w uszach. Już nie mam takiego problemu z zapominaniem, gdzie co położyłam po ciąży. To była katastrofa. Jakoś tak do 4. miesiąca, do 5. miesiąca po ciąży położyłam coś i nie miałam zielonego pojęcia, gdzie to jest. A teraz już jest dużo lepiej. Odkładam rzeczy na swoje miejsca i bez problemu je znajduję. Nie wiem, były to chyba po prostu uroki połogu. Wy też tak miałyście, dziewczyny, które macie dzieci, że po ciąży nie pamiętałyście? Nawet nie pamiętałam.
pamiętam, nie pamiętałam. Pamiętam, że miałam problem z zapamiętywaniem, co ktoś do mnie mówił albo co komuś powiedziałam i jeżeli z kimś rozmawiałam, pół godziny później, czasem nawet 15 minut później, zapominałam o tej rozmowie, nie wiem o co chodzi, chyba o hormony i tak dalej, ale cieszę się, że to już się skończyło. Dobra, bo czas mi leci i skończy się na tym, że Eryk się obudzi, a ja nie będę się relaksować i nic nie przeczytam. Dzisiaj jest sobota i kolejny dzień rozszerzania diety. Jest to dzień 4. Dzisiaj szef kuchni serwuje batata. Wcześniej go upiekłam, pokroiłam, jest mięciutki, gotowy do jedzenia. Bierze do ręki, ale nie bardzo wie, co ma zrobić. Zaraz spróbuję go nakarmić. Będziesz je? I damy zjeść. Chcę Wam tak na szybko podsumować pierwsze 5 dni rozszerzenia diety mojego 6,5-miesięcznego Bobasa. W ogóle tutaj widzę, że w tle widzicie zabawkę Eryka, czy zabawkę. To tylko wisi i rusza się, ma, tak jak widzicie, różne kolory, uwielbia ją. Jeżeli kładę go na łóżku, który jest zaraz obok, potrafi siedzieć tak kilka minut bądź leżeć i po prostu na to patrzeć. Uważam, że jest to świetna zabawka dla takiego malucha. Widzieliście już wszystkie warzywa i owoce oraz jogurt grecki, które podaliśmy Erykowi. Ale jeszcze zrobię Wam taką tutaj w rogu listę, żeby po prostu przypomnieć, co Eryk jadł i jak to podawałam. Jako pierwszy, jak wiecie, był brokuł i bardzo, ale to bardzo mu nie smakował, ale nie jestem pewna, czy to chodzi właśnie o smak tego warzywa, czy był to tak naprawdę pierwszy posiłek stały, jaki mu podałam i on nie do końca wiedział, co ma zrobić z tym jedzeniem, czy ma pogryźć, czy ma połknąć, czy wypluć, więc nie jestem pewna. Za kilka dni spróbuję podać mu brokuł jeszcze raz i zobaczę, czy po prostu nie lubi brokuła, czy to był pierwszy jego posiłek stały i tak jak powiedziałam, nie był pewny, co ma z tym zrobić. Resztę produktów, które podałam mu przez kolejne 4 dni, smakowało mu bardzo. Najbardziej smakowało mu awokado oraz banan. Jestem szczęśliwa, że smakowało mu awokado, ponieważ ja też bardzo lubię awokado, a w przyszłości chcę gotować wspólne posiłki dla naszej trójki, a nie dla każdego z osobna. W 5. dzień, jak wiecie, podałam mu jogurt grecki i był bardzo, ale to bardzo zadowolony. Zjadł praktycznie wszystko, co mu podałam. Smakował mu bardzo. Jogurt grecki i konsystencją, i smakiem był bardzo zbliżony do mleka, które podaję Erykowi, bo jak już wspominałam w moich poprzednich vlogach, Eryk ma problem z układem pokarmowym. Mleko, które mu podaję, jest to takie specjalne mleko na reflux, jest ono bardzo gęste i jest słodziutkie w smaku, dlatego też wydaje mi się, że jogurt grecki smakował mu właśnie z tego powodu, że był bardzo, bardzo zbliżony do mleka, które codziennie je. Cieszę się, że jogurt grecki mu bardzo smakował, ponieważ w przyszłości będę mogła mu robić takie naturalne desery z owocami i właśnie jogurtem greckim. Oczywiście zaznaczam, że jogurt grecki, który mu podałam, był pełno tłusty, czyli miał prawie 10% tłuszczu. Jak wiecie, jogurt grecki jest alergenem, więc przez kilka dni obserwowałam Eryka, ale nic mu się nie stało, nie miał żadnej wysypki, żadnego zaczerwienienia, więc prawdopodobnie nie jest uczulony na laktozę. Prawdopodobnie z tego względu, że reakcja alergiczna nie zawsze objawia się za pierwszym razem, a raczej często objawia się za drugim razem, więc tak naprawdę dopiero po kolejnym razie będę w stanie w 100% stwierdzić, czy ma on uczulenie na laktozę, czy też nie ma. W kolejnym filmiku pokażę Wam kolejne dni rozszerzania diety,
A w tym momencie żegnam się już z Wami i życzę Wam miłego dnia, popołudnia bądź wieczora, w zależności o której godzinie oglądacie mojego vloga. Pa, pa!